Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Dzisiejszy vlog będzie o tym, jak zostałem wrogiem publicznym u siebie w Barangaju na 2 dni. Jak wiecie, dzięki temu, że nagrywam vlogi z publikuję vlogi z dużym opóźnieniem, mam po prostu materiał do przodu, to do pewnych sytuacji mogę się odnieść już później, na chłodno, podczas montażu tego filmu. I tak ten początek jest dogrywany. Początek jest dogrywany, przyjmijmy, że około 1,5–2 tygodnie po tym, co się wydarzyło. Dobrze, zaczynajmy. Jak sprawa wygląda z mojej perspektywy, a potem, po tym wstępie, pewnie przydługim, zobaczycie to, co było nagrywane na bieżąco, gdzieś tam w emocjach, chociaż emocje bardzo mocno tłumiłem we vlogach. Starałem się cenzurować swój przekaz we vlogach, nie pokazywać do końca swoich emocji. Zresztą zobaczycie, jak to wygląda, ale wiem, że to, co było nagrywane, nie oddawało tego, jak było naprawdę do końca, jeżeli chodzi o emocje. A teraz już mogę powiedzieć na chłodno po prostu o całej tej sytuacji. Kędzi tam szczeka. Jak wiecie, postaram się posiłkować tutaj mapą działki, żebyście wy zrozumieli, ci co nie oglądają na bieżąco zeszłego roku, bo gdzieś to we vlogach też było. Jak wiecie, działka, na której budujemy dom, nie jest w całości nasza. To była działka pospadkowa po dziadku, które powinno być podzielone między 8 rodzeństwa mamy, jest ich 8, ale rodzeństwo się zrzekło swoich praw do tej ziemi na poczet cioci, która jest w Norwegii, z którą rozmawialiśmy, za to, że pomagała po prostu, jak już tata, czyli dla nas dziadek, a ich tata był w bardzo złym stanie, to ona pieniędzmi z Norwegii pomagała po prostu bardzo dużo i w podziękowaniu za tą pomoc, za to poświęcenie, reszta rodzeństwa się zrzekła praw. W zeszłym roku zrobiliśmy tutaj pomiar geodezyjny działki, też było to we vlogach, no i w efekcie mamy właśnie tą mapę. Rosie. No i w efekcie mamy tą mapę. Ja nie jestem taki głupi, na jakiego wyglądam, zawsze się śmieję. A mianowicie, jak od zeszłego roku wiedziałem już, że są takie ustalenia zawarte między rodzeństwami, to będąc w Norwegii, bardzo zależało mi na tym, żeśmy z małżonką, z Ernestin, pojechali do cioci. Ciocia żyje w Tonsbergu. Ciocia to jest osoba, która między innymi bardzo pomogła Ernestin, jeżeli chodzi o pracę w Norwegii, o wyjazd do Norwegii. Miała po prostu to ułatwione, że pojechała do cioci, do siostry mamy, tam na początku mieszkała z nią. No i na początku mieszkała w Tonsbergu, zresztą tam poznała Krystynę, czyli żonę Zbjorna, i cała reszta tej historii gdzieś tam była we vlogach też wplatana. Porozmawiałem z ciocią, jaki ma plan na temat tej działki, że ja o tą działkę dbam od zeszłego roku, też w jej imieniu, bo z ciocią mamy dobre relacje, że sprzątam tutaj i że chciałbym wybudować ogrodzenie od strony ulicy. Nie oczekuję, że pomoże jakoś finansowo w tym temacie, bo to nie będzie drogie ogrodzenie, tylko takie właśnie, jak wiecie, z bambusa. To nie są duże koszty, no za cały bambus zapłaciliśmy 11 000 peso, 2000 koron, nie wiem, 700–800 zł. I ciocia powiedziała, że pewnie, że tak. Tłumaczę cioci, że to jest po pierwsze w interesie rodziny, bo ludzie nie szanują tej ziemi. Wszyscy ci rybacy, którzy przychodzili od zeszłego roku, stawiali śmietnik. 2 lata zajęło uprzątnięcie tej działki. Byli przyzwyczajeni, że tutaj nikt o to nie dba. W niedzielę potrafili tutaj przyjechać jakąś rodziną na motorach, wyjechać na działkę i pójść tutaj do nas na plażę. Więc ciocia się zgodziła na to, było to klepnięte, że ogrodzenie może być robione. I też potwierdziła mi fakt, że tak rodzeństwo jest dogadane, że po prostu zrzekają się tej działki na jej korzyść. Przyjechaliśmy tutaj na Filipiny w tym roku i też, jak wiecie, byłem na rozmowie z najstarszym bratem mamy, z wujkiem Lindonem, z tym, którym jest dyrektorem w Teździe. Poszedłem na rozmowę sam na sam z wujkiem, jak facet z facetem. I też spytałem wujka, poprosiłem o upewnienie mnie, że czy on mi to potwierdzi, że całe rodzeństwo zrzeka się praw po prostu tej działki, no i że będzie to dla cioci z Norwegii. Potwierdził mi to
powiedziałem wujkowi, że rozmawiałem z ciocią, jest to wola cioci, nie tylko jakby moja, że ja się rządzę na nie swojej działce, ale że ciocia na to pozwoliła i wujek też to klepnął, że nie ma problemu z ogrodzeniem. Ale wiedziałem, że ta sytuacja, budując ogrodzenie, wywoła pewne napięcia tutaj w społeczeństwie. Bo jak wiecie, w zeszłym roku było tutaj dużo więcej łodzi, łącznie z taką dużą łodzią, którą zabrali samochodem, która była popsuta, szukana na naprawę. No ale udało się te łodzie wziąć stąd, usunąć. Teraz stoi nasza łódź i jeszcze dwie tutaj lokalnych sąsiadów. Ale wiedziałem, że będzie to generowało napięcia społeczne, że jak pojawi się ten płot, to ludzie przyzwyczajeni do tego, że te było kiedyś otwarte, będą po prostu mieli z tym problem. No tak jest. Nie ukrywajmy, i to nie jest tylko na Filipinach, to jest w każdym miejscu na świecie. No, na przykład u mnie za blokiem w Łodzi u rodziców jest ogromna działka w centrum, która bodajże należy do jakiegoś piłkarza. Nie pamiętam teraz do kogo. To był jakiś piłkarz Widzewa ze starych lat. Jest taka duża, fajna działka na Limanowskiego za moim blokiem w kwadracie ulica Limanowskiego, Wrześnieńska i Biała. Jak sobie wygooglujecie, zobaczcie takie duże pole. My chodziliśmy tam grać w piłkę. No i domyślam się, że jeżeli by się teraz pojawiła jakiś projekt inwestycyjny dewelopera, że wybuduje tam na tej działce, nie wiem, 8 budynków wysokich, no to lokalni mieliby z tym problem. Bo oni tam chodzą wyprawy z psym, jakieś nagrać już piłkę, teraz się na piłkę już nie gra, budowali orliki na szkołach, to już boisko jest całkowicie zniszczone. Ale domyślam się, że mógłby to być po prostu problem dla ludzi, którzy się przyzwyczaili do tego, że od, nie wiem, 60-80 lat nic tam nie ma po prostu i korzystają z tego jako taki kawałek terenu rekreacyjnego, powiedzmy, po prostu wychodzić tam sami na spacer. No więc przyszedł dzień, w którym zacząłem robić ogrodzenie od drogi. Przedtem jeszcze byłem w resorcie rozmawiać z małżonką, była wtedy jeszcze mama, była wtedy ciocia, ta ciocia Eden z Dumaguete z tej willi. I rozmawialiśmy z właścicielką o naszym problemie tutaj z tymi ludźmi, którzy na tej mapie geodezyjnej są tam pomiędzy nami a Lazy Beach Club. Że oni mają taką drogę nienaturalnie wytyczoną, całkowicie nienaturalnie i nielogicznie wytyczoną przez naszą działkę, przez tą wyschniętą rzekę, ale że ja będę to zamykał, bo to nie może być tak, że jest tam droga, bo jak tam jest droga, to ciocia, nie ja, ale ciocia z Norwegii traci duży kawałek ziemi, a ja obiecałem, że będę robił wszystko tak, że po prostu w jej najlepszym interesie tutaj, że nie pozwolę jej tu nic stracić. No i poszliśmy porozmawiać z resortem, żeby dali im drogę tam od siebie, gdzie jest bardziej logiczne wejście na działkę. Logiczne, bardziej naturalne, po prostu ma to sens. No i wydawało się, że mieliśmy wszystko ustalone po tym pierwszym spotkaniu. Jakoś kilka dni po spotkaniu szli ludzie z resortu, ich pracownicy, żeby pokazać im, gdzie są nasze punkty geodezyjne działki, gdzie nasza działka kończy, a ich zaczyna. No i to był jakiś moment zwrotny w całej tej sytuacji, bo jakby nagle resort zdecydował, że oni zrobią inaczej niż to, co my rozmawialiśmy na tej rozmowie właśnie z nimi. I to był cały punkt zapalny całej tej historii. Bo ja zacząłem robić swoje ogrodzenie od drogi. I jak zaraz zobaczcie, podjechał pracownik z Lazy Beach Club, bardzo niemiły do mnie, że gdzie tu będzie droga. Mówię, że droga będzie tam, gdzie było ustalone, czyli z tyłu. No i on chciał do mnie wyskoczyć z łapami, podobno złapał pręt zbrojeniowy, a ja tego nie widziałem. Ja zobaczcie to w vlogu, że dobrze, że tego nie widziałem, bo to by po prostu eskalowało. W samoobronie zrobiłbym mu po prostu krzywdę, nie mam co do tego wątpliwości. To jest taki lokalny wirażka, który po alkoholu mu się tam włączy jakaś agresja, ma już jakieś tam historię kryminalną w barangaju. A ja ponad 60 dni nie piję alkoholu. I jest to ogromna przewaga nad takimi pijanymi wirażkami. Coś o tym wiem, bo sam kiedyś spożywałem dużo za młodych lat. Jak się chodziło na Piotrkowską, często się biliśmy z kimś, z reguły to nas zaczepiali. Jedyny raz dostałem porządnie kiedyś po głowie na takim ognisku z znajomymi i też wtedy byłem po prostu nietrzeźwy. Jesteś nietrzeźwy, nie masz kontroli w ogóle nad swoim instynktem samozachowawczym, nad swoimi ruchami, nad niczym. Jesteś łatwym celem, bo po prostu się wydaje po alkoholu, że ty jesteś królem życia, supermanem, a faktem tracisz 80% swoich możliwości.
Ja tego nie widziałem, jak do mnie podjechał. Robię sobie dalej ten pod plecami do drogi. Przyjeżdża małżonka z mamą i z ciocią skądś tam i z wielkim przerażeniem Ernestin do mnie, że ktoś chciał mnie pobić. Nie, Ernestin użyła takich słów, że wyolbrzymiła to trochę. Że ktoś chciał mnie nożem potraktować. Ja mówię, co? Jakim nożem? Tutaj nic takiego się nie działo. No ale potem wyszło właśnie, że ten cham z resortu chciał do mnie startować z łapami, ale bez noża, tylko z prętem zbrojeniowym. A ja tam pod ręką miałem dużo różnych przedłużaczy ręki, takich jak łopata, jak poprzeczki od naszego płotu bambusowego 2,5 metra. Także ja na spokojnie sobie poradził, nie miałem stresu związanego z tym, że jakbym bał się o swoje zdrowie czy o swoje życie. Ale cała sytuacja eskalowała w ten sposób, że całe rodzeństwo mamy, wszystkie ciotki strasznie zaczęły się bać o moje bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o takie kwestie, to ja to rozumiem. Lepiej czasem coś wyolbrzymić niż zignorować. No ale był taki okres tego jednego dnia, że naprawdę cała rodzina jakby bała się o moje bezpieczeństwo, jakby wyznaczyli za mnie normalnie na ulicy plakaty Wanted Dead or Alive albo coś takiego. No i bardzo chciał, żeśmy pojechali na policję. I pojechaliśmy na policję zgłosić tego faceta. Nie jest to oficjalny raport, taki, żeby już go ściągali, tylko po prostu anotacja na policji, że tego i tego dnia byliśmy, zgłosić takie i takie zajście. Jeżeli przyszłoby mu coś innego do głowy, to po prostu jest już podkładka, że coś było. I cała ta historia, bo tak jak mówię, znałem tym wrogiem publicznym na 24, może 48 godzin, gdzie po prostu potem drogą komunikacji internetowej Messengerem rodzina to załagodziła, bo tutaj poszedł przekaz taki, że Białyś po prostu rządzi, a ja tutaj nie robiłem nic innego, jak po prostu wypełniałem wolę rodziny. Mam jakiś swój interes w tym, po prostu, żeby nie wchodzili na działkę, ale to nie jest tak, że ja sobie podjąłem decyzję, ja sobie robię i wbrew rodzinie przede wszystkim. Więc nie minęły 48 godzin, jak wszystko zostało totalnie rozmasowane, jeżeli chodzi o całą tą sytuację. Ale myślę, że może być to bardzo dobra lekcja dla ludzi, którzy wyjeżdżają na Filipiny, żyją z dala właśnie od rodzin swoich filipińskich żon, albo nie mają tutaj żony Filipinki, tylko partnerkę z Europy czy skądś tam no i są jakby trochę bardziej na uboczu całej tej społeczności, w której kupili sobie ziemię i żyją. Że gdyby nie rodzina w mojej sytuacji po prostu, to mogłoby być różnie. Mogłoby to nie zostać rozmasowane tak szybko, w te 48 godzin, tylko cała sprawa budowała po prostu dużo więcej napięcia. No ale czuję się w porządku, cały ten okres czułem się w porządku, byłem trochę tylko poirytowany tym, jak to wyszło, że ja byłem taką tarczą, która zebrała wszystko jakby na siebie, całą odpowiedzialność, że tu się Biały właśnie rządzi, gdzie wszystko było ustalone z rodziną. No i ten burak z tego resortu, jak wrócił do resortu do poznania właścicielami, to przedstawił im obraz w taki sposób całej sytuacji, że to ja jestem ten najgorszy, że to ja nie szanuję lokalnych i tak dalej. I tam ci pracownicy resortu w taki sposób jakby mnie poznali z jego opowieści. I właściciel resortu, którego poznałem pierwszy raz przy pierwszym spotkaniu, też zachował się bardzo nieładnie, ugryzłem się po prostu bardzo mocno w język. I przy pierwszym spotkaniu, przy podaniu ręki, powiedział coś na mój temat, gdzie w ogóle mnie nie zna, a nie powinien takich rzeczy mówić, jak byłby po prostu młodszy. To jest stary facet schorowany, więc mu odpuściłem po prostu, bo już mu wiele czasu nie zostało, niech żyje z tym swoim jadem w sercu jakimś dziwnym. Ale ci ludzie, którzy mnie tutaj znają, to mnie znają z tych lokalnych. I oni sobie nie dadzą głowy wyprać, bo jakiś tam właśnie lokalny wirażka coś tam sobie uknął w głowie obraz jakiś mój i tak będzie o mnie mówił. Nie dbam o to. Wszystko jest w porządku. Teraz będę Was zapraszał po prostu do dalszej części tego vloga. Tak jak mówię, tutaj jest mapa geodezyjna tego terenu, gdzie jest nasze ogrodzenie, gdzie jest
ogrodzenie Lazy Beach Club i gdzie jest działka ludzi, którzy mieszkają pomiędzy nami. Okazało się, że za tą działką jest działka wujka z rodziny, więc wierzę w to, że sytuacja koniec końców prawnie i na papierze, jeżeli chodzi o tą drogę, zostanie wyprostowana w jakimś tam najbliższym czasie. No ale to jest taki film przestroga po prostu, że na Filipinach łatwo zostać takim wrogiem publicznym lokalnej społeczności bardzo szybko przez sytuację, na którą de facto nie masz wpływu. Może ją trochę prowokujesz tym, że budujesz sobie ogrodzenie. Wiem, że kiedyś Danwid miał z tym problem, że budował sobie ogrodzenie na jakiejś swojej działce i mu niszczyli to ogrodzenie, bo oni tam mieli drogę do prowadzenia krów i tak dalej, czy coś tam było. Musisz brać poprawkę na takie rzeczy. Jeżeli myślisz, że przyjedziesz na Filipiny, kupisz sobie działkę i z automatu zacznie się ogradzać, to możesz mieć z tym problemy z lokalnymi. Daj sobie chwilę, porozmawiaj z tymi ludźmi, co żyją dookoła ciebie i porozwiązuj tego typu problemy wcześniej po prostu, ustnie. Podziel się swoimi planami. Nie dopuszczaj do takiej sytuacji, jeżeli nie jesteś stąd, jeżeli nie masz tej rodziny, jeżeli świeżo jesteś na Filipinach, po prostu przyjeżdżasz z ogromną ilością gotówki i kupujesz sobie działkę, nie dopuszczaj takiej sytuacji, że przyjeżdżasz na działkę, bierzesz geodetę, masz swoje punkty, wbijasz sobie tyczki i zaczynasz murować wszystko dookoła. Bo odbiór twój w lokalnym społeczeństwie będzie niekorzystny, a to ci w przyszłości bardzo wiele po prostu utrudni. Teraz zapraszam do dalszej części oglądania tego vloga, do tego, co było nagrane na bieżąco. I witam Was kolejnego dnia rano, jest godzina 7. Kawka. Siedzę sobie na tarasie, jak zwykle rano. Mamy dzisiaj duży odpływ. Zobaczcie, co zrobiło morze. Wczoraj tam był piasek, jak sprzątaliśmy, a w nocy był duży przypływ i naniosło właśnie takie resztki korali. To, co jest lekkie, to co fale mogą wyrzucać, to wyrzucają. I myślę, że tak to docelowo będzie tutaj wyglądać w przyszłości, jak się to wszystko uprzątnie. Wczoraj we vlogach, też w trakcie dnia, jak pracowaliśmy koło 12, też był taki półprzypływ, stan normalny morza, gdzie woda, tam gdzie wybraliśmy kamienie, no to już to była woda. Myślałem, że już tyle kamieni wybraliśmy, już mało co zostało. A tu się sporo odsłoniło. Wczoraj nie nagrywałem, bo był dzień, w sumie popołudnie, dość intensywne. Jak wiecie, zacząłem budować to ogrodzenie. I od samego początku spodziewałem się, że mogą być z tym problemy. Ale problemy natury nie technicznej samego zbudowania ogrodzenia, a raczej z ludźmi. Bo okazało się, że przyszli do nas ci ludzie, co mieszkają obok na tej działce, która jest de facto otoczona przez nas i przez Lazy Beach Club, że właściciele resortu zmienili zdanie, no i oni będą mur budowali całkowicie inaczej. Jak ja im pokazałem już, gdzie są punkty naszej działki po wizycie geodety, to że teraz będą mur budowali tam. Jest to całkowicie sprzeczne z ustaleniami, które mieliśmy, no ile, 3-4 tygodnie temu, jak byliśmy tam z nimi rozmawiać, jak potem był nasz wujek rozmawiać z tymi ludźmi, żeby się nie martwili, bo wszystko jest dogadane, że będą mieli tam kawałek, żeby wyjechać sobie z działki. No i pojawiła się taka sytuacja patowa, bo ja powiedziałem, że ja się przed nikim nie będę ukłaniał. Że jak ludzie z resortu są przyzwyczajeni do tego, że oni mają pieniądze, że tutaj lokalni ludzie się ich boją się z nimi rozmawiać, to ja się ich nie boję. Ja nie będę przed nimi klękał na kolano. Ja robię też swój płot, tak jak oni wybudowali swój wielki, murowany płot, żeby tych ludzi odgrodzić, ja sobie robię swój płot bambusowy zgodnie z założeniami. No i w trakcie dnia, jak budowaliśmy ten płot, bo już po południu, zrobiłem wszystkie poprzeczki, nie da się przejechać skuterem teraz tam przez naszą działkę od drogi. Przejeżdżał samochód Lazy Beach Club, taki, który wozi turystów, duży van. Zwolnił, zatrzymał się. Domniemam, że może wśród nas była właścicielka, próbowali się z nią wczoraj spotkać, bo ta większa grupa ludzi była mama, siostra mamy, przyjechali w innej sprawie na Siki Horror, chcą też załatwić. I nie było właścicielki wczoraj, jak tam poszli na rozmowę z nią. Bo okazało się, że tą działkę tutaj za tymi łodziami też ma wujek z rodziny, taki obrotny wujek. Ja mówię, że to jest największy deweloper tutaj w Lazji, wybudował takie duże centrum
handlowo-usługowe. Przepraszam. Niedawno było otwarcie, te 3 tygodnie temu. Największy budynek, taki powierzchnię handlowo-usługową w Lazji, gdzie będzie chyba 10 czy 15 sklepów na dole, kilka pokoi na górze do wynajęcia, jakaś restauracja. Naprawdę wpompował w to masę pieniędzy. On był kiedyś kapitanem, pływał na statkach, ale teraz przeszedł już na emeryturę i po prostu inwestuje swoje pieniądze. W tamtą stronę ma stację benzynową, tam ma jakiś inny biznes, ktoś też z jego rodziny ma restaurację w Lazji, El Monte, bo to rodzina Monte, także taki obrotny wujek. No i on ma swoją działkę też tam, za tymi łodziami, za tą rzeką. Także w jego interesie jest też to, żeby był tam jakiś dojazd do tej działki. I on też się zgodził z tym, no, że przecież jak tu robić dojazd przez rzekę i przez naszą działkę gdzieś dalej, kiedy można po prostu tam przez Lazji Beach Club. No więc chcieli wczoraj pójść na spotkanie, nie było właściciela. Ja sobie stukam ten płot, jedzie ten van z Lazji Beach Club, domniemam, że mogła tam być właścicielka, nie widziałem tego. Tak przystanęli na chwilę, ale pojechali dalej. A nie dalej, jak za pół godziny podjeżdża chłopak w koszulce Lazji Beach Club na motorze i takim miłym tonem, powiedziałbym, że tak trochę z mordą do mnie: gdzie tu będzie droga? A ja mówię, że drogi tu nie będzie, bo rozmawiałem z właścicielem Lazji Beach Club, tak ma być droga prowadzona. Ja idę tak, jak były ustalenia, robię tak, jak były ustalenia, droga miała być tam z tyłu. No i ja tego nie widziałem, ja byłem zajęty pracą, byłem odwrócony do jezdni, ale podobno on jest taki narwany, że chciał do mnie startować z łapami, tylko lokalni go powstrzymali. Także jakaś opatrzność po prostu czuwa tutaj, że ja tego nie widziałem, że on tam się szykował, żeby do mnie lecieć, bo jakby się szykował, żeby do mnie lecieć, już sam jego ton wypowiedzi, jak tylko z nim porozmawiałem na początku, to sobie pomyślałem w głowie, że wysłali największego chama i buraka na rozmowę ze mną. I że jak będzie chciał kontynuować tą rozmowę, to mu o tym powiem, po prostu nie będę on rozmawiał takim tonem. No ale podobno chciał do mnie wystartować z łapami. Dobrze, że tego nie widziałem, pewnie sytuacja by eskalowała, jak on by chciał do mnie startować z łapami przy mojej działce. Prawdopodobnie po prostu złapałbym coś w rękę, bo wiem, że on coś tam w rękę złapał, jakiś kawałek pręta zbrojeniowego, czy coś podobno, i że z tym chciał na mnie iść. Coś złapałbym trochę dłuższego, pewnie bym mu nastukał na środku ulicy i tylko wtedy byłby większy problem. No ale nic takiego się nie stało. Zobaczymy, jak się ta sprawa rozwinie z nim, bo zobaczymy. Mam w głowie różne scenariusze, jak tą sprawę rozmasować. No ale pojawił się problem natury takiej międzyludzkiej, jeżeli chodzi o to ogrodzenie, jeżeli chodzi o dojazd do działki. No i dzisiaj jest kolejny dzień po prostu, kiedy będzie to drogą dyplomacji będą tutaj próbowali jakoś rozwiązać tę sytuację drogą dyplomacji. Ja powiedziałem żonie, że ja się w to już nie wtrącam, nie idę nawet rozmawiać tam z właścicielami tego resortu, bo po prostu nie trzymali się ustaleń, które były zawarte wcześniej. Były już rozmowy na temat prowadzone, oni zmienili swoje zdanie, ja swojego zdania nie zmieniam i zobaczymy, na czym to finalnie stanie. Ale jakaś dziwna ryba się ganiała z jakąś mniejszą rybką, coś. Nigdy jej tutaj nie widziałem. Już się schowała się pod wodę, ale wyglądała taka podłużna, trochę ciało szczupaka, wyskakiwała nad wodę i goniła jakąś mniejszą rybę. Pierwszy raz coś takiego widziałem. No to także tylko update do sytuacji z wczoraj, tego co się działo wczoraj po południu. No i zobaczymy, co przyniesie kolejny dzień, który wy zobaczycie za 2 dni, a u mnie wydarzy się po prostu dzisiaj. No i jesteśmy już po spotkaniu w resorcie, który jest obok nas. No tak jak mi się wydawało, zeszłym razem rozmawialiśmy tylko z kobietą, z Maksimą, z właścicielką. Ale to mąż podejmuje decyzję. Mąż jest w bardzo zaawansowanym wieku, nie wiem ile może mieć lat, 70, 80, nie wiem, w takim wieku już ciężko to określić. Mało mobilny, starszy pan. Amerykanin, jeżeli się mylę, ale nie wiem dokładnie teraz, nie wiem na ten moment. No i to od niego zależy, co tam się będzie działo. Jak on coś powie, Maksima może tak przytaknąć głową tak podczas rozmów z nami, ale to od niego zależy wiele. A on jest strasznie ciężkim negocjatorem, jest chyba bardziej uparty ode mnie.
No ale wygląda, że mamy przynajmniej jakiś zaczątek porozumienia odnośnie drogi dla tych ludzi, co mieszkają tam i właścicieli tej działki tak samo, żeby mieli tam jakąś drogę przejazdową dla motocykla, metr wydzielony. Mamy... Powiedział, żeby załatwić inżyniera, żeby było wszystko zmierzone po prostu na papierze, żeby było wszystko papierowo ugadane, ustalone i że da się to zrobić tam, tak jak było to planowane wcześniej, tak jak było to ustalane za pierwszym razem, gdzie tutaj wynikł problem z tego po prostu, bo nagle zmienili ustalenia. Porozmawialiśmy w sprawie też tego gościa, który wczoraj tutaj przyjechał, który był bardzo niemiły od samego początku, po angielsku rude. I ja już wiedziałem, że się po prostu nie dogadamy, jak on zaczął ze mną rozmawiać w ten sposób, ale nie widziałem, gdzie tutaj potem powiedzieli, że podobno chciał do mnie startować z łapami, tylko go uspokoili lokalni. Gościu ma rekordy kryminalne. Rozmawialiśmy z właścicielką, bo to nie był mój pomysł, ale małżonka i tam niektóre ciotki chciałyby, sugerują, żeśmy pojechali do Barangaju, a najlepiej na policję, zgłosić tą sprawę, że były swego rodzaju pogróżki, nie bezpośrednie, bo bezpośrednio, mówię, ja tego nie widziałem i całe szczęście, że tego nie widziałem, bo jakbym to widział, to sytuacja by się po prostu zaogniła. Zamykam dom, jedziemy. No, rozmawialiśmy z właścicielką, że pójdziemy to zgłosić, a ona, że nie, że prosił, bo ma rekordy, że tam go w więzieniu. Także zobaczymy. Także zobaczymy. A teraz jedziemy do prawnika, ale w innej sprawie. W sprawie rodzinnej. Jest. Okej. Dobra, jedziemy. No i dzisiaj będzie nudny vlog, bo niewiele się dzieje, jeżeli chodzi o akcję, nie nagrywam wiele, ale wiele się dzieje z innych tytułów. Jestem teraz pod posterunkiem policji w Lazji, jak widzicie. No więc jak byliśmy u adwokata w innej sprawie, byliśmy między innymi porozmawiać o tej ziemi, którą mama ma, bo tutaj w rodzinie kuzyn, wujek, nie wiem kto, no ukończył prawo, zdobył uprawnienia. Niewiele osób zdaje, jakieś 20-30% zdawalności z tego, co czytałem w internecie. Także jest to jakiś wyczyn po tylu latach edukacji, żeby to skończyć. Wcześniej pracował w bankowości. No ale okazało się, no on jest świeżym adwokatem, więc jest najbardziej na bieżąco ze zmianami w prawie, z tym jak są kodeksy aktualizowane i tak dalej. Że ta ziemia, o której już w zeszłym roku rozmawialiśmy, ta duża ziemia przy San Juan, co mama ma, co sprzedała i ktoś nie płaci za nią, będzie z tego łatwiej wyjść niż się wydaje. Mama była bardzo zadowolona z tego spotkania i z tego, co się dowiedziała od niego, bo ci inni adwokaci, z których korzysta wcześniej, to starzy adwokaci bardzo znają, mają bardzo wiele spraw i bardzo długo się to ciągnie, jak wszystko na Filipinach zresztą. No a teraz druga sprawa, dlaczego jesteśmy na posterunku policji. Gdybym był sam, to bym nie zgłaszał tego, o czym wspominałem w tym vlogu wcześniej, że wczoraj ktoś chciał wyjść do mnie z łapami, ale go powstrzymali tam na ulicy ludzie, że lepiej nie. No okazuje się, że to jest pracownik tego resortu, co jest obok nas. Jak przyjechał na motorze, był bardzo niegrzeczny, jak tylko zsiadł. Mieliśmy dosłownie 3 zdania, wróciłem do swojej pracy. Stałem plecami, nie wiedziałem, co tam z tyłu się dzieje. Ma kryminalny rekord. No, recydywę taką, nie? Że już sprawy miał o jakąś tam agresję i tak dalej. Całe szczęście mówię, że ja tego nie widziałem, całej tej sytuacji, bo to by się źle skończyło. To by poszło w dużo gorszym kierunku niż tak jak dzisiaj to kończy. Czegoś podczas rozmowy w Lazji Beach Club z właścicielami, on oczywiście do nich wrócił po całym tym wydarzeniu i przedstawił taką wersję, że to ja jestem najgorszy, że to ja nie szanuję lokalnych i tam bla 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 bla. I powiedziałem właścicielom, że rodzina tutaj, siostry, mamy, Ernestin, chcą go normalnie zgłaszać do Barangaju na policję za
za samą chęć, bo nic się nie zdarzyło. Ja tego nawet nie widziałem, no ale za samą chęć. No za chęć, nie wiem jak to prawnie nazwać. No i że mu nie odpuszczą tego. No i w efekcie przyjechaliśmy. Ernestin, mama i ciocia. Mama z ciocią się bardzo martwią. I przyjechaliśmy to zgłosić. Prosili nas w resorcie, aby nie zgłaszać, bo wiedzą, że ma kryminalny rekord, że go zapchną do więzienia. A niech śmieci same się wyniosą po prostu. Nie będziemy takich spraw popuszczać. Mówię, ja bym popuścił samą taką sprawę, bo nic się nie stało, sam tego byłem na miejscu, a nawet nie wiedziałem, że coś się dzieje. No ale będzie jak będzie po prostu. Jedziemy dalej.